No macie wszyscy, z tej strony TSR, cześć. Dzisiaj słuchajcie, zima. Zima na dworze, 3 stopnie na dworze było, teraz dalej jest 3 stopnie. Włączyłem sobie farelkę, którą nagrzałem. O, tutaj jest farelka, stoi, albo pokażę. Taką właśnie farelką sobie nagrzałem tutaj trochę, o. Do stopni 11, ale już było 11,5, a już jest 11, także za chwilę się okaże, że będzie 10, 9 i tak dalej. Budowa ścian, część druga. Słuchajcie, jak zauważyliście pewnie już, zabudowane jest okno, czyli to okno, które tutaj było, zabudowałem, zalepiłem panelem i za chwilę będę wycinał to okno frezarką ręczną. Zobaczycie, jak to fajnie idzie. Natomiast jeszcze co? Musiałem przenieść, słuchajcie, przewody. Tutaj wstępnie chciałem zrobić sobie włączniki, ale przyniosłem je do góry, dlatego że tutaj będzie już ściana łazienki, bo tutaj będzie łóżko teserowe, nie? Tutaj jest 80 cm na nogi, więc jedyne miejsce, w które mogłem te wyłączniki i gniazdko przenieść, to jest właśnie góra. No i co? Ktoś tam w komentarzu mi zarzucił, że robię okno w nogach. Słuchajcie, no prawda jest taka, że na temat tego łóżka rozszerzonego wpadłem teraz, po wycięciu tego okna. Niestety, ale co zrobię, jak nic nie zrobię? Zrobiło się tak, że okno będzie w nogach i jeżeli będzie tutaj spało 2 osoby. Jeżeli będę sam spał, to ja będę sobie spał głową tutaj i będę miał to okno koło głowy, a jak 2 osoby, no to będziemy musieli mieć tutaj nogi. Trudno. Słuchajcie, to plan się zmienił w trakcie budowy kampera i to jest normalne. To jest normalne, że pewne tam pomysły wpadają nam do głowy w momencie, jak tego kampera budujemy. No ja mówiłem, że jest zima, nie? Zobaczcie, jak wyglądam. Znaczy, jak ja wyglądam, to pół biedy. Pokażę wam, jak wygląda podłoga. O, podłoga po tym. No i okno wycięte jest. Słuchajcie. Muszę odkurzaczem to poodkurzać. Ale jest wręcz idealnie. Idealnie wycięte, słuchajcie. Dobra, poodkurzam to i pokażę wam jeszcze na czysto, jak to wygląda. No, już wam pokazuję, jak to wygląda. Słuchajcie, tym frezem, zaraz wam też frez pokażę, jakim to frezem robiłem. Tak to wycięło, no idealnie wręcz, czyli tutaj na poziom tej ramki drewnianej. Chodzi też o to, słuchajcie, że tutaj jeszcze będę musiał te rogi poprawić, bo tu tą ramkę chcę po prostu takim panelem zabudować tym poziomem, nie? No ale tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, wydaje mi się, że ta frezarka to był zakup naprawdę fajny. Zainspirowałem się też Jarosławem W., który używał tej frezarki. No i wydaje mi się, jestem pewny, że wykorzystam jeszcze te frezowanie nie raz, nie dwa przy budowie kampera. No słuchajcie, frezarka ma założony taki frez, że tu jest łożysko, które się kręci, które idzie po kantówce, a frez dokładnie na wysokość tej kantówki obcina ten panel nasz. Oczywiście wysokość freza możemy sobie dowolnie regulować, bo to nie jest kwestia, jaki typ materiału będziemy ścinać, ale czy do laminowania, czy do właśnie tego typu rzeczy zawsze można użyć tego typu frezu. No, zadowolony jestem z zakupu tej frezarki. Jeszcze raz mówię. Unboxing spienionego PCV.
No i słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Ta część tutaj sypialniana już jest gotowa, czyli te okno oczywiście trzeba jeszcze obrobić, natomiast bo tu już będzie ścianka łazienki w tą stronę, więc od ścianki łazienki dotąd będzie 80 cm, czyli to jest ten element po prostu węższym łóżka teserowego. Odtąd do drzwi jeszcze jest 20 cm i te 20 cm jest po to, żeby jeszcze ewentualnie wykorzystać tą przestrzeń na to, żeby powiesić, przepraszam, ale przeziębiony jestem, żeby powiesić jakieś tam elementy, które by się tam walały po kamperze, a tak tam uchwyty się porobi na tym i będzie chyba ok. No i co? Tutaj zdjąłem ten Alufox po prostu dlatego, że musiałem się do przewodów dostać. Zaraz go założę z powrotem, chociaż on niewiele daje, bo Alufox to chyba bardziej jest sprawa wizualna niż... Tu nie ma aluminium, to jest tylko zwykła folia pomalowana na srebrno, więc Alufox to jest słaby sposób na izolację czegokolwiek. Natomiast dam z powrotem. I teraz tak, tutaj w to miejsce wrzucimy biały PCV, spienione PCV 4 mm, tak żeby to było równe po prostu z powierzchnią tutaj. Wrzucimy te PCV. Tu wrzuciłem taką wstawkę z panela i znowu tutaj będę wrzucał białe PCV. Po co to robię? Dlatego, że po pierwsze odciąży to tego kampera troszkę wagowo, no bo panel by tam ileś tam ważył, PCV jest po prostu lekkie, a po drugie tą łazienkę od środka rozjaśnię, więc w środku już z tego panela będą robione tylko wstawki, takie dekory bardziej, tak to nazwę, dekory, a nie coś, co ma służyć tam jako rzeczywiście ścianka wewnętrzna łazienki. No i sprawa następna, słuchajcie, Ducato jest w konstrukcji tak zbudowane, że po tych zaszczałach na samej górze mamy te takie oryginalne wzmocnienia, które idą później na dach. I teraz tak, tutaj, żeby obrobić te ścianki w tych zgrubieniach, w tym miejscu, gdzie jest łazienka, kupiłem takie kliny, słuchajcie, na Allegro to kosztuje grosze, kliny drewniane i te kliny tutaj po prostu będę wstawiał, żeby po tych klinach jak gdyby kontynuować dalszą tą ściankę. Chyba rozwiązanie najprostsze, każdy klin jest taki sam, więc nie ma obaw, że po prostu ta ścianka będzie nierówna. Jeden klin kosztował chyba 40 groszy albo 50 groszy. W każdym bądź razie tak sobie to wymyśliłem. No i słuchajcie, tutaj żeby wstawić ten element biały z tego spienionego PCV, żeby połączyć ten dół z tym PCV, od spodu wkleiłem też kawałek panela, ryflując go, tak żeby się lepiej trzymał, żeby to połączenie było szczelne, dlatego że przypominam, to jest ściana łazienki i tutaj ta woda w jakimś tam niedbałym wykonaniu może gdzieś tam sobie myszkować, więc tutaj to musimy zrobić jak gdyby z najwyższą uwagą. I co jeszcze? Bardzo ważne, słuchajcie, no tutaj tak jak powiedziałem, zobaczcie, panele idą do góry, a ja te moje zaszczały zamiast ładnie pionowo zrobić prostopadle do podłogi, no to ucieka mi ten zaszczał. Panel idzie prostopadle do podłogi dla oka, prawda? A zaszczały, te łaty idą po prostu do góry. Więc musiałem dokleić z boku kawałek kantówki po to, żeby znowu było do czego przykleić te białe spienione PCV. No niestety, jeżeli ktoś na tym etapie pierwszym
pierwszym, czyli etapie przykręcania tych łat zaniedba w miarę dokładne wypionowanie tych łat, to potem dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją, nie? No i słuchajcie, tak te ściany mniej więcej wyglądają teraz. Ja Wam zmienię na aparat. Więc tak, wkleiliśmy te białe dekory. Te białe dekory nam tutaj tą łazienkę, tak jak powiedziałem wcześniej, rozjaśnią. Będziemy mieli w łazience jaśniej. Kamper będzie lżejszy o tyle. No i teraz jak to wygląda tutaj w szczególe po wklejeniu wiadomo, klej wychodzi, ale ten klej zostawiam do wyschnięcia i obrobię go po prostu później. Wszędzie są zostawione tak zwane dylatacje, żeby na pracę paneli, na pracę tego wszystkiego, żeby w momencie jak przyjdą jakieś siły na wskutek zmiany temperatur, żeby to miało czym pracować. I te dylatacje oczywiście jeszcze będą pokryte jakąś listwą maskującą, żeby tego nie było widać, jakąś taką listwą na przykład aluminiową, z aluminium szczotkowanego, z nierdzewki, no albo plastikową, jeszcze nie wiem, nie? Ale mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze się odsunę raz do tyłu, żeby było wiadomo. O, tak, no, słabe światło, no ale coś tam widać, nie? Przypominam, że tutaj będzie w tym miejscu ściana łazienki, nie? Czyli tu nie będzie żadnego dekoru, bo to będzie ściana łazienki, a łazienka po prostu będzie już długa na 1,40 m. To nam da naprawdę komfortowe warunki do korzystania z tej łazienki. Dobra, ok. Ten etap mamy zakończony. Tą ściankę na razie zostawiamy w spokoju i na drugiej ściance będziemy, tak jak tutaj, uchylne mocowanie pod bezpieczniki. Z tej strony robimy dokładnie to samo. Już mam przygotowaną taką obklejoną płytkę uchylna. Tu też będzie uchylna, dlatego że żeby był dostęp do wlewu wody i do gniazda biwakowego. No i przypominam, tutaj już będzie panel szedł do góry na 1,40 m. Te łóżko teserowe z tej strony będzie miało 1,40 m, a cała reszta musi czekać na swoją kolej. Czyli w następnym filmiku działamy z tą drugą ścianą. Przypominam, że jak ktoś jest zainteresowany budową campervana na Ducato L4H3 lub trojaczkach Boxer Jumper, to proponuję zrobić subskrypcję, bo tutaj będę krok po kroku, element po elemencie pokazywał, jak ja to robię. Może akurat jakaś część tej mojej pracy się przyda w budowie waszych domków na kółkach. Dzięki za uwagę i do następnego filmu.